Cześć, dziś przepis na taką drożdżóweczkę u mnie z mrożonymi malinami. Z mikserem praktycznie bez roboty. Bez miksera też się da, choć trzeba się będzie ubrudzić. Kto ma ochotę, zapraszam na ciąg dalszy. 25 g świeżych drożdży, 1 łyżeczkę cukru, mniej więcej 1/3 szklanki ciepłego mleka i 2 łyżki mąki mieszam razem. Wszystkie składniki na rozczyn biorę z tych wcześniej przygotowanych na ciasto. Świeże drożdże możesz zawsze zastąpić jednym opakowaniem, czyli 7 g drożdży suszonych. W takim wypadku dodaję bezpośrednio do mąki bez robienia rozczynu. I jeszcze małe wyjaśnienie, bo padały pytania na ten temat. Świeże drożdże i suszone drożdże to dokładnie ten sam składnik i to, jakich użyjecie, nie ma wpływu na ciasto i też będzie miało bardzo niewielki wpływ na czas wyrastania. Suszone drożdże są jak dla mnie po prostu łatwiejsze w użyciu. Gotowy rozczyn odstawiam na 10 minut na grzejnik, tak aby urósł i podwoił objętość. Do misy miksera dodaję 500 g, czyli 3 pełne szklanki mąki pszennej typu 550. 1 szklankę ciepłego, ale nie gorącego mleka, minus oczywiście to, co zużyłam na rozczyn, pół szklanki cukru, cukier waniliowy, 1 jajko i cały wyrośnięty już rozczyn. Na koniec dorzucę jeszcze 1/4 łyżeczki soli, ale nie bezpośrednio na drożdże. Całość mieszam przez 3-4 minuty, tak aby składniki się połączyły, a gdy powstanie w miarę jednolite ciasto, dolewam jeszcze 100 g rozpuszczonego i przestudzonego masła. Masło nie musi być tak dokładnie co do kawałeczka rozpuszczone, wystarczy, by było na tyle miękkie, żeby udało się wgnieść je w ciasto. I kontynuuję wyrabianie przez kolejne 10 minut. Wszystkie te rzeczy możesz też zrobić ręcznie, ciasto jest miękkie, dobrze się wyrabia, chociaż na pewno będzie klejące, dlatego najlepiej wyrabiać je w dużej misce. Wydaje mi się też, że jest na tyle miękkie, że mikser ręczny też da radę je wyrobić, tylko oczywiście końcówkami do wyrabiania, a nie do ubijania. Gotowe ciasto odstawiam na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. Ciasto jest gotowe, jeśli podwoi swoją objętość. I tu wiadomo, jeśli będzie cieplej, to zrobi to szybciej, jeśli odstawisz je w chłodniejsze miejsce, to potrwa to na pewno dłużej. Najlepiej po prostu obserwować. Wyrośnięte ciasto wykładam na stolnicę, zagniatam i dzielę na 12 części. Ciasto jest dosyć klejące, więc śmiało podsypuj mąką. W środek każdej części nakładam 1/3 łyżeczki cukru i po 2-3 mrożone maliny. Sklejam, nadając z grubsza okrągły kształt i układam na wyłożonej papierem blaszce 20 na 30 cm. I tak 12 razy. Następnie odstawiam do wyrośnięcia i tu są dwie drogi. Albo na blat, to zajmie trochę czasu, bo w środku są mrożone owoce, więc myślę, że nawet do godziny. Ciasto jest generalnie gotowe do pieczenia, gdy bułeczki zaczną się ze sobą stykać. Można też do piekarnika nagrzanego wcześniej do 100 stopni, wtedy jakieś 15 minut. Oczywiście piekarnik po nagrzaniu wyłączamy i dopiero wtedy wstawiamy ciasto. Wierzch wyrośniętego ciasta smaruję mlekiem i posypuję płatkami migdałów. Potem całość wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem na drugi poziom od dołu. Ciasto piekę przez 35 do 40 minut, w niektórych piekarnikach może być gotowe nawet po 30. Najlepiej obserwować kolor skórki. Po upieczeniu od razu wyjmuję je z piekarnika i studzę, następnie wierzch posypuję cukrem pudrem. A więcej fajnych przepisów znajdziesz w mojej książce, zapraszam do sklepu Orchideli.